Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy Dziedzictwo Hogwartu. Ostatnio wykonaliśmy zadanie poboczne, gdzie mieliśmy za zadanie, tak, masło myślane, odzyskać Lunabale ciastko. Oraz też wreszcie dostarczyliśmy eliksiry. Obecnie znajdujemy się w Hogsmeade. O, i właśnie, jeszcze bym zapomniał, że wykonaliśmy zadanie, gdzie w piwnicy musieliśmy odzyskać tą wielką, jadowitą tentakulę. A teraz wrócimy do profesor Garlick, by nauczyć się nowego czaru Flipendo. Revelio. Z lusterką. Wróćmy do Hogwartu. Tak. O, przy okazji będziemy mogli zdobyć jakieś nowe zadanie poboczne. Ale to jak będę wracał od profesor Garlick. Profesor Czosnek. Że to jest profesor Galligan Wegety. Nie wiadomo. Jak udam się do zielarni, nauczymy się Flipendo, będziemy mówić, przewracać przedmioty. Mamy większość czarów. Zostało może z 5 do końca, albo nawet mniej. Jeszcze za parę odcinków może się nauczymy nawet tych niewybaczalnych. Przydałoby się. Wtedy bym miał prostą zadanie z przeciwnikami, na przykład jakichś popiełków za pomocą Avady Kedavry bym mógł pokonywać, a nie bawić się w jakieś ukrywanie. W sumie ukrywanie się i pokonywanie przeciwników za pomocą Petrificus Totalus też jest dosyć interesujące. O Hogwarcie wczytasz się? Dziękuję bardzo. Mogę czekać. Na razie nie będę czekał, na razie udam się do profesor Garlick. Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. Kacząca tentakula, interesujące. I finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. It's all in the wrist. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. F, prawy, spacja, spacja, okej. Powinno być dosyć prosto. Okej, Flipendo. Proste zaklęcie. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. A bardzo chętnie, profesor Garlick. Flipendo. Mind the plants, please? Flipendo. Look at that! You're a natural. Fajne to zaklęcie, przewracające. Zaklęcie przewracające Flipendo, podobnie jak Accio, jest zaklęciem mocy zdolnym rozproszyć fioletowe zaklęcia tarcze poprzez wywrócenie celów do góry nogami. A to również mogę użyć depulsu.
O, profesor Garlick, możemy też o coś panią Where zapytać? was I? Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. I grew up in London, right on the Thames. Brzmi wspaniale. That sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country, but it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. Przyzwyczajenie się trochę zajmuje. It does take a while to adjust to being here. Precisely, and I was remarkably fortunate. In fact, a seventh year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. Was it Serona Ryan? It was indeed. How on earth did you know that? Serona has been a good friend to me as well. In fact, I retrieved a box of letters from Mrs. Sprottle for her. Oh, darling Mrs. Sprottle. She was always astonished I knew as much magic as I did, being Muggle-born. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely to see you. Wow! Wykonaliśmy inne zadanie. Zdobyliśmy listy. W jednym właśnie liście było od profesor Garlick list do Sirony. Kurczę, fajnie. Fajnie, że tak się właśnie łączą te rzeczy. Oh, it's you! Just the person I need. Tak, to ja. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Coś okropnego. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Przydałoby mu się pomóc. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Skąd wzięła się taka klątwa? Why was Marmaduke's tomb cursed?
The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. Jeśli pomogą moje stopy, również zamienią się w buraki? How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. A czym zasłynął Marmaduke? Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. Żebyście I pomogli. can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. Revelio. No, do grobowca może niekoniecznie. Jakieś misje, które mogę wykonać. O. Porozmawiać z Sebastianem. Myślę, co tam się stało? Sebastian, co się stało? To, że znowu narobił. Powiedz mi, że nic nie zrobiłeś. Revelio. Hmm. 200 metrów. A co tu jest? Nic takiego nie ma. To chyba otwierałem, tak. Professor Black was Czekajcie, to jest strona Reweli. Czemu jej wcześniej nie zdobyłem? Fontanna w sali głównej. Bogato zdobiona fontanna z wiernie wyrzeźbionymi posągami mieszkańców magicznego świata, włączając w to kamienne syreny otaczające podstawę fontanny. Wspaniale, 25 poziom. Revelio. O, tu się coś świeci na niebiesko. Jak tam iść do Sebastiana, to... No, dalej. Tutaj. A, właśnie. Levioso. Kolejna strona z przewodnika. Revelio. Revelio. Rewelacyjnie. Chodźmy do tego Sebastiana. Jak po drodze znajdę jeszcze jakieś strony, to spróbuję je zdobyć. Próbuję wejść do góry. Jeszcze wyżej. Revelio. Czy to jest sala główna? No możliwe. Tutaj się szybciej. Nie, to nie jest sala główna, to jest dziedziniec. A to jest przecież do podpalenia. Expelliarmus. Nie tym. Confringo. O.
Revelio. O właśnie, tu też można to podpalić. Confringo. Ciekawe. Dlaczego to służy? Ale tu jest jakaś skrzynka do zdobycia, pewnie jakaś rozwiąże tę zagadkę. Revelio. Pytanie. 2, 3, 4. Mam na przykład to 1. Mam. 3. Gdzie to są? Policzmy. Te symbole na pewno coś oznaczają. Słuchajcie, są... Może? To jest podzielone na 4 części. O! No proszę! Rozwiąż tajemnicę Hogwartu. Haha! Udało mi się. Revelio. No proszę. It's you! Thank you again for finding my gobstones. I never could have done it myself. Zenobia. O, ciekawe. Ale super. Rozwiązałem zagadkę. Pięknie. Kolejna skrzyneczka. Revelio. Tak, miałem iść do Sebastiana, przy okazji wykonałem jakąś zagadkę. Pięknie, pięknie. Tajemnice Hogwartu, czy to jest chyba ostatnie z wyzwań? Cudownie. Bo to są tak jakby na 3 części podzielone. To czemu na jedno? Nie wiem, ale no, jakoś się to udało. Dobrze pomyślałem. Revelio. Żeby tu nic nie było? Chyba nie, chyba już wszystko wykonywałem. O, skrzyneczka. O, to jest zamek poziomu Aloha pierwszego. Mora. Może będzie jakiś posążek Demimoza. To jest. Co się dzieje? Gra musiała doczytać tekstury. O. Okej. Mam cię. Co to za schowek? Niezidentyfikowany przedmiot na szyję. Revelio. O, okej.
Wreszcie muszę dostać się do tego Sebastiana. Idę, a jeszcze trochę to bym nigdy do niego nie dotarł. Nie wiem, czemu ta gra się tak tu ścina w tym miejscu. Tu są drzwi właśnie. Tylko muszę znaleźć te numery do tych drzwi. Bo jeden znalazłem, ale drugiego nie mogę znaleźć. I've always said that travel broad and... Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. O! Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. To tam. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ciekawi mnie The czarnomagia. dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Nie musisz mi mówić, jak nie I chcesz. understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. Trochę mnie to zaciekawiło. It's not that I'm not interested. And you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Nie? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Nie miał wyboru. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. To tylko tyle? Że mnie nauczysz Cruciatusa. Fajnie. Rozmawiałem sobie z nim. Znadli tą zdjęcie klonu. Do laskrzata domowego. Revelio. Tu chyba mam wszystko. Tak mi się wydaje. Dwieście metrów. Że mógł się... A, czy tam skletała sobie strona? No pewnie, że tak. Ej. Strona do mnie. Flipendo. Nie to! Co ty kurczę? Accio. Chodź tu. Revelio. Ciekawe. Czy nie widziałem? No nic, mamy stronę z przewodnika. Nie, właśnie... Tu są te magiczne drzwi.
Tylko nie wiem, gdzie jest właśnie ten drugi symbol. Trzeba go znaleźć. Ale tak, pierwszy symbol. 4. Znajdę tylko. Tak. Dobrze, że na telefonie mam właśnie. 4 plus 2 równa się 6, czyli musimy mieć 0, czyli sobę. Ok. Teraz znajdźmy drugi symbol. Revelio. Gdzieś tu musi być niedaleko. Czy on jest tam? Niżej? Dobrze go widzę? Zaraz. On jest tu niżej. Chyba. Tak? No pewnie, że tak. A ten drugi? Właśnie, nie zwróciłem uwagi. Na drugą zagadkę. Pierwszą mamy wykonaną, ale drugą. 5 plus 1, czyli 6, a musi być 11, czyli 5. A piątka, czyli kraby. Krabi. Revelio się przydaje. Czyli do tych zagadek z drzwiami. Nie? To też nie to. Teraz powinno zadziałać. Oczywiście. Bez problemu. Kolejna skrzyneczka. Revelio. No pięknie. To jest korytarz. Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Next. Fine, a genius. Happy now? Possibly. This disillusionment charm is superb. I'm stealthy as a demigod. Przecież musi być ukryte. Where are you going? Do góry. Jak muszę tędy się udać, wiem. Revelio. Jak tam się dostać? Tam są też te drzwi. Zagadki. To jest portret grubej damy. Zaraz. Nie no. Skrzynka, której nie widać. Jak tam się dostać? Ej. Do drugiej strony jakoś muszę spróbować. Znaczy, może od góry może. Tutaj nie. Zobaczmy. Revelio. Revelio, rewelacyjnie. What if he sticks like this? What? Don't be silly. It'll wear off in a few hours, I think. You think? It didn't before. That other way. Drzwi, czy to są te drzwi? Widzieliśmy? Nie, to są jeszcze jakieś inne drzwi. Ja pierniczę. Jak mam się dostać, to ja nie muszę zejść na dół. Ojejku. Revelio. Fajnie. Widać jakieś drzwi. Tylko nie wiadomo, jak się do nich dostać. Tak. Nie, do góry wejdź. Ten... Nie, mógłbym się teleportować sobie do pokoju życzeń bezproblemowo.
ale wolę przy okazji spróbować Revelio. odnaleźć jakieś tajemnice w Hogwarcie. Jeżeli będzie jakaś okazja. Lumos. Ciekawe, gdzie to jest. Przy jakimś obrazie. Muszę szukać obrazu. Okej. Revelio. Czy górę idę w dół. Teraz pokazuje, że jest skrzynka, ale jej nie widać. Off on another adventure, are we? O. Kręcę się w kółko. Mam dziwne wrażenie. No, pokój życzeń. I pressed on regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Dobrze, za chwilę. Na razie wejdę do pokoju życzeń. Okej. Spotkać koło pokoju wspólnego Slytherin. Najpierw się dowiem, czego chce smyk. Bo to zadanie już dostaliśmy jakiś czas temu. Sugerowany poziom był 20, a już mamy 25. Jeszcze 15 poziomów do maksymalnego poziomu dostępnego w Hogwarts Legacy. W sumie ciekawe, czemu jest 40, a nie na przykład 50 poziom. Do 50 to można mieć wtedy wymaksowane wszystkie talenty. Deek would like to talk with you when you have a moment. Zaraz tylko z innym wyposażeniem. To okazało się gorsze. Krosno, dobrze nie. Co tam chciałeś, smyku? Witaj, smyku. Profesor Weasley mówiła, że chcesz mi opowiedzieć więcej na temat Krosna. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... Co się stało? Wow, wait. A to co? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now.
As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Znajdę I Zezusia. understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Okej. Znaleźć jaskinię. Dobrze, ale najpierw udam się do pokoju wspólnego z Slytherinu. Porozmawiam z Sebastianem. Cieniu nauki. Przez następny... Nauczymy się Crucio! O tak! Dobra. O, interesująco się robi. Crucio! Crucio, no. No pięknie. Będę musiał się udać do lochów. Nie wiem, czy w lochach byłem, czy nie. W sumie chyba jeszcze nie byłem w lochach. Zwiedziłem większość Hogwartu. Miałem wejście do lochów. Możliwe nie widziałem też dużej części Hogwartu jeszcze. I tak jeszcze brakuje mi jeden punkt teleportacji. Czy tam punkt tego Minka Fiu. No, Revelio. to jest ciekawe. To mi pokazuje, jakby tu była gdzieś skrzynka, ale tam jest na dole. Jak się tam dostać? To jest pytanie. Witaj, prawie bezwłowny. Czekajcie, on jest na dole, tak? Ja bym musiał gdzieś tutaj daje. Nie. Jeszcze niżej. O, czekajcie, a tu coś jest nieotwarte. Poziom pierwszy. Aloha Mora. Okej. Kolejny zamek otwarty. O, eliksir wiganowy. Aloha Mora. Jedna zamknięta skrzynka. Otwieranie zamku. O, jakaś notatka. Szanowna profesor Shah, dziękuję za pracę na temat gwiezdnych anomalii. Będzie ona wspaniałym dodatkiem do atlasu, jaki mam nadzieję wydać. Kontaktuję się z panią, jeśli postanowię dołączyć do publikacji tę pracę lub badania leżące u jej podstaw. Pozdrawiam serdecznie. MPN Carneirs. Revelio. Mam nadzieję, że się nie dostałem gdzieś do profesor Shah. W pokoju. Okazuje się, że tu jest gdzieś skrzynka, której nie widać. Że to jest naprawdę jeszcze wyżej. Ach, czary mary. Są drzwiczki, które otwarłem wcześniej. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. A to może być wyżej na przykład. Tak, tu jest ta skrzynka chyba wyżej. No można wejść tędy. Tam Aloha, do Mora. blokowania. Nasz główny bohater staje się złodziejem. Tu jakieś skradanie się, włamywanie.
znaleźć jeden posążek Demimoza, żeby móc go oddać do woźnego, nauczyć się drugiego stopnia Alachomory. I kolejna skrzyneczka, a tutaj coś jest? Kurczę, co to jest za miejsce? Revelio. A, skrzyneczka. Okej, znalazłem kolejną skrzyneczkę. Zamek poziomu drugiego. Okej, trzeba zapamiętać, że tu trzeba się udać. Przypomnijcie mi, że jak będę miał Alachomorę poziom drugiego, żeby tu się udać i otworzyć te drzwi. To może być właśnie przydatne, żeby znaleźć te skrzynki, które nie mogłem wcześniej odnaleźć. O, kolejna notatka. Możliwe gry w klasie. Lekcja lewitacji. Zachęcić uczniów do unoszenia klocków przez uniesione ręcze lub coś podobnego. Rozbroić i uniknąć szlifowania Expelliarmusa i refleksu. Ruchome cele. Powrót do korzeni z rzucaniem zaklęć na cele, które magicznie wprawiono w szybki ruch. No dobra, ale chcę się dostać wreszcie do tego Sebastiana. Czeka i się... Nie, jeszcze nie doczekam. Revelio. 114 metrów, ale... Jak się policzy te wszystkie schody, to wyjdzie wyżej. To więcej, dalej raczej. Chodź tędy. No. Niedawno tutaj byliśmy. Nie, tutaj chyba nie byliśmy. Znaczy, tutaj gdzieś... Revelio. Lumos. Gdzieś jest motel chyba. Albo klucz. Nie wiem. Ten Hogwart jest gigantyczny. Odkrywam jakieś Revelio. nowe tereny, gdzie mnie nie było. A tu byłem koło tego nie byłem, strona spowodnika. Posąg Kelpii. Posąg ten przedstawia Kelpii, zmiennokształtnego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zwykle przyjmuje postać długowłosego konia. Największy Kelpii, jakiego kiedykolwiek odnotowano, to potwór z Loch Ness w Szkocji. Aha, tu jest skrzyneczka. To na pewno to zadziała. Nie, czekajcie, ona jest otwarta. To jest ciekawe. Skrzynkę otwarłem, a nie znalazłem tej strony. No nic. O, You're here. przyszedł Brilliant. Sebastian. O, czekałem na ciebie chwilę, co tam? I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. No to dalej. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance.
Gdzie mam się? Tu? There he is. Gdzie? Good luck. O. Ominous. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Dobrze, ale drzwi Slytherina otworzymy w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dziedzictwo Hogwartu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. Tymczasem trzymajcie się. Na razie.